Witam serdecznie wszystkich moich widzów, nowych i stałych. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i lajki. Już przekroczyła liczba subskrybentów 100, także dla mnie to jest olbrzymia radość, ale nie o tym mowa. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo ważny temat, warsztatowy głównie, czyli jakości części samochodowych, narzędzi, jakości części samochodowych, elektroniki również. W zasadzie to jakość wszystkiego teraz w obecnych czasach. Mamy dużo wszystkiego, ale mamy dużo badziewia, dużo barachła. Wszystko się psuje, kupisz nowe, już musisz jechać na reklamację, oddawać to. I tak robi się tych rzeczy dużo w domu, w warsztacie i cały czas trzeba z tym ganiać, reklamować, kupować nowe, tracić pieniądze i tak dalej. Dzisiaj na warsztacie mam Fordzika MK3. Tu też fachowcy się nie popisali, bo z jakością fachowców też jest oczywiście mały kłopocik. Tutaj pan wulkanizator pani założył nowe opony na krzywe felgi, znaczy na jedną krzywą felgę. Śruby, znaczy nakrętki kół jakieś wymielone prawie do zera, też pozakładał. A inni panowie z innych warsztatów powiedzieli, że do wymiany jest całe zawieszenie, że nie da rady ustawić zbieżności, że nie ma zbieżności. A okazuje się, że winne było łożysko, no i krzywa felga, na którą założona została nowa opona. Nie wiem jakim to cudem, no ale mieliśmy mówić o jakości części, a nie o jakości fachowców, bo z tym też jest ciężko. I co mnie skłoniło do tego nagrania tego filmu? Zobaczcie sobie, kupiłem łożysko, dość drogie, bo około 400 zł, renomowanej firmy FAG. Każdy wie jaka to firma. O, widać. I teraz zobaczmy sobie niżej. Nie będę tu reklamował, ja nie mówię, że to jest złe łożysko, ale... O, już szukam. O, jest. China! Także już nawet producenci renomowanych części robią to w Chinach. No ja nie mam nic do Chińczyków, bo Chińczycy robią też dobre rzeczy. W zasadzie, żeby nie ci Chińczycy, to byśmy nie mieli nic. China! Także to mnie skłoniło. Miałem to w planach generalnie trochę pogadać o częściach. Co mogę powiedzieć z wieloletniego doświadczenia? Sparzyłem się nawet, z reguły wkładam renomowanych producentów części, dlatego żeby później nie było kłopotu, bo to są ciągłe wymiany, ciągłe reklamacje, ale dzieje się tak, że nawet renomowane firmy walą w kulki i niestety mamy części, które nie działają albo szybko się psują. I z jakimi firmami ja miałem do czynienia? Na przykład znaną firmą, taką bardzo, można powiedzieć, rozpoznawalną obecnie i od wielu lat, to jest Delphi. Ja akurat uważam osobiście, być może ta firma ma jakieś dobre części, ja uważam, nie będę mówił, że chińskie części, bo wszystko jest praktycznie chińskie, więc uważam, że elektronikę, różne czujniki i tak dalej, które nie działały, wkładałem Delphi'a i to po prostu nie działało. Mechaniczne części też były słabej jakości, także uważam, że jest to firma mega przereklamowana. Nie kupuję w ogóle praktycznie, chyba że nie wiem, by nic nie było do wyboru, ale omijam to szerokim łukiem. Z NGK miałem do czynienia, niestety negatywne. Nie było to tak, że każde świece czy jakieś części NGK były złe, ale miałem przypadek na przykład w kładzie urwanej świecy, urwała się świeca, nawet nie przy dokręcaniu, tylko podczas jazdy. Skończyło się to remontem silnika. Miałem przypadek z sondą Lambda w BMW 4-litrowej V8, włożyłem sondy, dwie nowe, jedna była jakaś uszkodzona, spaliła całą instalację. No, firma uznała reklamację, sondę, dostałem drugą, no ale co z tego, pół instalacji w samochodzie spalone. Trzecią firmą na przykład akumulatory Centra.
Mnóstwo problemów miałem. Nie tylko ja, w sklepach, w hurtowniach. Staram się rozmawiać z innymi warsztatowcami, ze sprzedawcami, chociaż wiadomo, że sprzedawcy zależy bardziej, żeby sprzedać. Aczkolwiek są niektórzy rzetelni, kompetentni, że doradzą: tego nie bierz, tamtego nie bierz. To jest kilka firm, z którymi miałem kłopoty, pomijając te totalne zamienniki. Chociaż też kupując jakiegoś Swaga czy coś z zamiennika, może Wam się trafić, że jest starty znaczek oryginału i będzie to część w oryginał, więc jeżeli to wiecie, to można takie części oczywiście zakupić i one będą praktycznie w cenie połowę niższej albo nawet jeszcze niższej niż oryginał, a będą miały tylko zdarty znaczek oryginału, a będą dobrej jakości. Ale to już trzeba wiedzieć, to już trzeba zweryfikować. Wiadomo, wiedza kosztuje. No nieraz takie części wkładam, aczkolwiek unikam tych zamienników totalnych, bo to jest no już taka, można powiedzieć, totolotek. Jak ktoś lubi grać w totolotka, lubi hazard, no to takie części będzie pewnie też lubił, chociaż nieraz klienci, którzy przyjeżdżali do mnie po używane części, bardzo się nieraz targowali o jakiś wahacz, jakąś głupotę, a okazało się, że on już wymienił taczkę takich zamienników, że mógłby cały bagażnik zapełnić tymi właśnie tanimi, nowymi częściami i to nic nie chciało działać, tak jak na przykład jeżeli chodzi o BMW i pewnie inne marki premium. No szczególnie zauważyłem, że właśnie marki premium wymagające nie znoszą zamiennika jakiegoś totalnego. Jeżeli ktoś wie, no bo są firmy, które tak jak na przykład zawieszeniówka Mail HD, zakładałem i to się sprawuje, nie jest to drogie, a mają nawet tam te wzmacniane właśnie stworznie czy tuleje, także to się sprawuje, to jest fajny pomysł, uważam. No rynek jest duży, ale do czego zmierzam? No bo można by gadać godzinami, podejrzewam, że o jakości części i narzędzi, które też zaraz pokażę. No właśnie, pokażę. Z hurtowni na A wziąłem narzędzi, elektronarzędzi na pewnie ponad 2000. Firma ROX. Wziąłem ich na ponad 2000 i tak. No, żeby po prostu mieć elektronarzędzia, jest wygoda, nie musimy kabla ciągać. I tak, na przykład w tym elektronarzędziu, oczywiście mówię w pierwszym roku, pół roku czy pierwszym roku awarii. Myślałem, że ten diaks się uszkodziła się bateria. To już nie chciałem się pierdzielić z reklamacjami, bo na baterie są krótkie reklamacje. Baterię rozebrałem, przelutowałem, jest naprawiona. Druga rzecz, wkrętarka, nie wiem czy ją znajdę, bo jedną oddałem na reklamację. Chyba gdzieś mi ta wkrętarka uciekła. W każdym bądź razie... halogen akurat najlepszy z tego wszystkiego. Halogen, oprócz tego, że mi spadł i coś tu się połamało, ale naprawdę tyle razy co on spadał, no to halogen jest mega z tej firmy ROX. Najtrwalsza chyba z rzeczy, którą miałem. No wkrętarki, kurde, nie mogę... Nie wiem, gdzie ją wsadziłem. Chyba nie znajdę. Może w kanale? Kurde, nie wiem. Następną rzecz. Lis. Piła szablasta. Oddałem na reklamację. Miesiąc, 2 miesiące czekania. Piła się cały czas włączała. Trzeba było baterię wyjmować, żeby przestawała pracować. Oddałem na reklamację, naprawili. Pierwsze czy drugie użycie, z powrotem to samo się stało. Miałem dosyć, rozebrałem to sam, naprawiłem, upaliła się tam jakaś nóżka od tranzystora, przelutowałem, naprawione. Czyli masz gwarancję, ale wiadomo, jak masz miesiącami czekać. Wkrętarki, kurde, nie mogę znaleźć tej wkrętarki. Nie wiem, gdzie ją wsadziłem. W każdym bądź razie wkrętarkę oddałem już też raz na reklamację. Czekałem chyba miesiąc, 2. No, że była mi potrzebna, to kupiłem kolejną wkrętarkę za ponad 600 zł. I teraz w dniu wczorajszym w zasadzie oddałem następną, bo cała główka, te sprzęgło przestało działać, przestała przenosić napęd, zepsuła się. No i chyba to wszystko, czyli praktycznie wszystko z tego co kupiłem sprzętu za ponad 2000 w pierwszym roku się popsuło. Nie neguję tej firmy, chłopaki mówili, że to się nie psuje, nie ma tak reklamacji. No w moim przypadku było inaczej. W zasadzie większość rzeczy ponaprawiałem sam.
bo te reklamacje oni jakoś tak uznają, że nie dawali nowego sprzętu, może tak by było lepiej, tylko naprawiali to i to się w dalszym ciągu psuje. Nie wiem nawet już, która ta wkrętarka się popsuła, czy ta co była naprawiana, czy ta nowa. Miałem jeszcze Paragon, więc oddałem, bo szkoda ponad 600 zł wyrzucić za nie wiem, około roku użytkowania. No i do czego zmierzam właśnie? Finał tej imprezy, finał tego, do czego dążę, bo tak jak mówię, można o tym gadać godzinami. Jeżeli Wam się zdarzy, że coś jest zepsute, coś nie ma, nie działa, ma jakąś wadę fabryczną albo się uszkodziło, nie wyrzucajcie tego, nie kupujcie drugiego, tylko po prostu starajcie się składać te reklamacje. Ja wiem, że to jest specjalnie zniechęca, bo Wam dają kartki do wypełnienia, tam trzeba WIN, warsztat, wszystko wpisywać. To jest strata czasu, nawet za te 50 czy ileś złotych się tego nie chce robić, bo ja naprawdę na przykład w zeszłym roku na reklamację przegubu w jednej z najbardziej znanych hurtowni części na I, na literkę I, czekałem chyba od stycznia do kwietnia czy maja, a przegub był uszkodzony, można powiedzieć, nawet niemontowany. I tylko dlatego uznali mi reklamację, że tam trochę, powiedzmy, znałem ludzi. A tak podejrzewam, żebym był wykopany. No i oczywiście no, wydzwaniałem i upominałem się o swoje, bo wiedziałem, że to jest ich wina. Ludziom się po prostu nie chce, więc jak Wam coś się zepsuje, kupicie część jakąś uszkodzoną, czy uszkodzi się bardzo szybko, nie wiem, wahacz wyjmujesz po miesiącu, stworzenia nie ma, nie wyrzucaj tego Paragonu czy jakieś tam faktury, zgłoś tą reklamację, wypełnij się, ciśnij ich ile możesz i wtedy taka hurtownia albo zrezygnuje, jak będzie miała dużo reklamacji, albo zrezygnuje z tego producenta czy z tej części, albo jak będziesz miał dobrych handlowców, dobrych sprzedawców, to ten sprzedawca Ci powie, mrygnie okiem i powie, nie bierz tej firmy, bo to nie działa. Bo teraz nawet biorąc z najwyższej półki części po prawie 1000 zł brałem, jest taki minus tego, że wyjmujesz z pudełka, na pudełku jest nazwa producenta, a na tej części nie ma nic. Nawet złamanej literki. I Ty teraz nie wiesz, czy ty wrzucasz jakieś badziewie, wkładasz do tego samochodu. Już nawet producenci się za bardzo nie podpisują, bo tak te firmy, które wykonują te części, to są podwykonawcy jacyś i jakaś firma, która ma tą markę, zleca temu podwykonawcy i oni chyba już nie wiedzą, co na tych częściach pisać. Także jest ogromny dramat. Ja i tak zawsze staram się brać z górnej półki te części, ale mówię, nawet w tych górnych półkach już jest olbrzymi problem. Więc mówię, ciśnijcie tych sprzedawców, wypełniajcie te reklamacje, bądźcie zawzięci. Ja byłem zawzięty, że nawet jakiś, nie wiem, głupi termostat za kilkadziesiąt złotych, czy nawet kiedyś po prostu, żeby wiedzieli, nawet filtr paliwa za chyba 15 zł zareklamowałem, to taka ciekawostka w ogóle, jak może filtr paliwa, tylko że to było, od razu mówię, że to było tanie auto, klient chciał bardzo tanie, to był chyba z tego co pamiętam jakiś Vertile, czyli tam gordonowska firma i filtr paliwa, który był nowy, do benzyny, do zwykłego jakiegoś samochodu, nie klasy premium. Filtr był założony, samochód nawet nie był odpalony, pompka przepompowała, a filtrem po prostu paliwo zasuwało z każdej strony. Był jakby, nie wiem, niedorobiony na szwach, na czymś, po prostu przepuszczał paliwo. Można powiedzieć, że zakładając taki filtr możemy się, niech ktoś petarz rzuci zapałkę, możemy się spalić. Także takie części, no ale tutaj nie było czego się spodziewać, ponieważ był to tani producent, więc tak jak mówię, jest to loteria. Można tymi tanimi zamiennikami, jeżeli ktoś nie patrzy, nie weryfikuje i nie zna jakości tych części, to można po prostu popsuć samochód albo sobie zrobić krzywdę. Może nawet i się zabić. No wiadomo, samochód jest to jakieś takie narzędzie, które się porusza szybko, więc wypadek i o wypadek nie trudno przez jakąś tam usterkę. Także cisnąć na maksa tych producentów, tych sprzedawców. Niejednokrotnie, jak składałem reklamację za jakiś głupi czujnik za 70 parę złotych, oczywiście hurtownia z automatu to Ci odrzuca, nie? Z automatu to Ci odrzuca, ja dzwonię później do hurtowni, dostaję numer do tego, co weryfikował tą usterkę i z nim wyjaśniam. Mówię mu, przedstawiłem Ci błędy, pytam człowieka na przykład, czy dotyczyło to czujnika jakiegoś właśnie Delphi, czujnik wału. Nie uznali mi reklamacji, jak zwykle, najsłynniejszej
hurtowni internetowej na literkę I, znaczy internetowej, motoryzacyjnej, przepraszam. W każdym bądź razie nie uznali mi jak zwykle, bo połowę czy więcej reklamacji uznają tak jakby z automatu, nie wiem, to jest w ogóle porażka. Chyba że bierzesz u nich za 500 miliarda części, no to ci z własnych pieniędzy oddają, no to normalne pieniądze rządzą światem, tak? No i teraz oddałem ten czujnik, odrzucona reklamacja, ponowiłem, chyba znowu odrzucili, mówię daj mi numer do tego co weryfikował i udało mi się po wielu dniach, uwierzcie mi, że wiele dni, ale po prostu chciałem dopiąć swego, bo wiedziałem, że mam rację i nie odpuszczę tego, żeby takie dziadostwo ludziom wciskali. Dodzwoniłem się do tego człowieka i mówię tak, sprawdziłem błędy, włożyłem drugi oryginalny czujnik, samochód działa. Na tym nowym Delphi'u, co sprzedaliście, samochód był bardziej zepsuty niż na starym zepsutym, bo samochód był z bardzo małym przebiegiem, w bardzo dobrym stanie, wręcz idealnym. Pytam się człowieka, który weryfikował tą reklamację, czyli człowieka z jakimś wykształceniem, pewnie elektronik, bo ja takiego wykształcenia nie mam, ja jestem samoukiem. I pytam się, proszę pana, czy pan sprawdzał czujnik pod temperaturą? Czyli w temperaturze pracy samochodu, bo przecież wiadomo, że czujnik działa w różnych temperaturach. Czasem jest zimno, czasem silnik jest bardzo gorący. Mówi nie. No i co? Okazało się, że ponowił to sprawdzenie, czujnik był uszkodzony. No ale co? No komu by się chciało za, nie wiem, 75 czy 50 czy 100 zł tydzień, dwa czy ileś wydzwaniać, jeździć, paliwo kosztuje, czas kosztuje i tu jest właśnie problem. Ale nie odpuszczajcie, składajcie te reklamacje, ciśnijcie tych handlowców, ciśnijcie tych sprzedawców, bo będzie źle, będziemy obrzucani tym gównem, będziemy montować gówno, klienci będą mieli do nas pretensje, bo płacą pieniądze, teraz wiadomo, wszystko jest drogie, więc taka jest puenta tego filmu, cisnąć i to jest jedyne, według mnie, przynajmniej na razie, co możemy zrobić jako, nie wiem, ludzie, mechanicy, klienci, konsumenci i tak dalej. Dlatego, że będą nas obrzucać tym gównem, będziemy kupować te gówno, samochody będziemy mieli zepsute, będziemy płacić za naprawy w tysiącach i nie będzie miało to w ogóle sensu, a samochody będą stały tygodniami na warsztatach. Także to chciałem powiedzieć. Jak się podobało, lajkujcie. Zapraszam do innych moich filmów. Pozdrawiam, cześć, hej.